Wiesz, motoryzacja to nie zajawka na miesiąc czy dwa, albo weekendowe oderwanie od rzeczywistości, albo odreagować stres. Dla ludzi takich jak ja i dla moich przyjaciół ze środowiska motoryzacja to całe życie i codziennie wszystko wokół tego się kręci. Jazda legendarnym Fairlady Z jest pewnego rodzaju magią. Wiele osób tego nie zrozumie, dla większości samochód jest środkiem transportu z punktu A do punktu B, który wymaga kupna opon, oleju, tej cholernej polisy OC. Kiedy siadasz do tego wozu, te wszystkie przyziemne rzeczy przestają mieć tak naprawdę znaczenie. Czujesz surowość, zapach 40-letniego wnętrza, chwytasz trójramienną kierownicę, przekręcasz zimny metalowy kluczyk i odpalasz starą rzędową szóstkę. Tu właśnie zaczyna się magia. Czujesz po prostu duszę i historię tego samochodu. Powoli wytaczasz się z garażu w słoneczny wieczór. Pozwalasz silnikowi osiągnąć swoją temperaturę, szybkie dotankowanie na stacji, sprawdzenie ciśnienia w oponach, myślisz, czy wszystko gra i kierunek góry. Tak naprawdę to tutaj poza miejskim zgiełkiem na krętych zakrętach czuję za absolutną jedność z samochodem. Obroty powyżej 5000, mechaniczne zazębienia skrzyni biegów, analogowość i toporność w każdej jednej części, ciągła walka z nadsterownością, która chce urwać ci głowę. Nic innego wtedy się nie liczy. Datsun jest w moim posiadaniu od niecałych 2 lat. Bardzo długo zastanawiałem się nad wyborem swojego wymarzonego samochodu, tak zwanego docelowego projektu. A po latach styczności z różnymi samochodami na zlotach i eventach wiedziałem, że musi być to japoński klasyk, turbobenzyna połączenia z manualną skrzynią biegów. Zetka pierwszej generacji tak naprawdę idealnie wpisywała się w te kryteria. Mój budżet nie był astronomiczny, więc od początku wiedziałem, że szukam samochodu do remontu. Zresztą nie byłbym sobą, gdybym nie dopracował każdego detalu od A do Z. Po otrzymaniu zdjęć padła decyzja o wyjeździe do Gdyni na oględziny samochodu. Stwierdziłem, że tak naprawdę samochód ma wszystko, czego mi potrzeba. Szybka zaliczka i po kilku dniach miałem pod domem lawetę z zetką, uśmiech na twarzy, głowę pełną niepewności i pusty portfel. Historia tego konkretnego modelu nie jest mi do końca znana, a z tego, co udało mi się ustalić, jeździł nim od nowości lekarz po Los Angeles, po drogach słonecznej Kalifornii, skąd został sprowadzony do Polski. Tak naprawdę zaraz po zakupie Datsun był totalnie seryjnym wozem. Konieczne było wykonanie pełnej regeneracji zawieszenia układu hamulcowego, aby móc odwiedzać imprezy na terenie całej Polski i Europy. Wprowadzonych zmian mamy tutaj oczywiście gwintowane zawieszenie BC Racing, 10,5-calowe felgi, rozpórki kielichów, flary, lotkę, lusterka w japońskim stylu, replikę zderzaka 240Z oraz dokładkę. Fabryczna rzędowa szóstka o pojemności 2,8 litra otrzymała turbo, lekkie doładowanie na poziomie 0,5 bara, co daje naprawdę bardzo fajne odczucia z jazdy i automatycznie ciągle wzmaga apetyt na więcej i więcej. Strona wizualna Zetki, jaką tutaj widzicie, nie jest docelowa. Plany na przyszłość to oczywiście kompletna, nieśpieszna odbudowa, uwzględniając każdy najmniejszy detal według mojej wizji, której póki co nie zdradzam. Niewątpliwie bardzo istotną rolę w tym, że załapałem samochodowego bakcyla, odegrał mój tata, który od bardzo dawna prowadzi warsztat samochodowy. I tak naprawdę zawsze od najmłodszych lat miałem styczność z tym całym warsztatowym klimatem, z zapachem benzyny, surowego metalu i spalin. To on z czasem przekazywał mnie całą swoją wiedzę, uczył wszystkich rzeczy przy samochodzie, za co bardzo chciałbym mu podziękować. Mam nadzieję, że kiedyś pewnego dnia wspólnie dokręcimy ostatnią promowaną śrubkę na koniec renowacji wozu. Stary, nie nagrało się.
Ale co, wszystko? Stary, wszystko musimy powtórzyć. Ja pierdolę. A nie gadaj. Serio, stary. Jaja se ze mnie teraz robisz. Serio. Dobra, dobra. Na backstage kręcisz, co?